Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was jeden z najpotężniejszych samolotów, jaki lata nad współczesnym polem walki. Przed Wami A-10 Thunderbolt II Warthog. Zapraszam do oglądania. Kogi. Buduj historię klocek po klocku. Recenzję rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na froncie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, czyli m.in. nazwa zestawu, ilość klocków, kod produkcyjny tego zestawu, skala 1:48, no ale także jest wspomniane o kolekcji, w skład w której wchodzi, czyli Armed Forces, również jest logo licencjodawcy. Na odwrocie przedstawione są inne ważne informacje, m.in. niektóre funkcje tego modelu, jego wymiary, ale także jest miejsce na tabelę z wszystkimi najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego samolotu, no ale także jest również zdjęcie dla porównania z oryginalnym samolotem. Teraz już śmiało możemy przejść do recenzji samego modelu. Mierzy w skali 1:48 34 cm długości, 37 cm szerokości i tylko 10 cm wysokości. Tak więc jest to całkiem kompaktowy model, nawet jak na samolot o takich przystępnych wymiarach. No ale ma oprócz tego wiele innych, myślę, że nawet ciekawszych zalet niż te skromne wymiary. Przede wszystkim najpierw należy zacząć od samego malowania i kolorystyki. Dominują kolory zielone, jasnozielony, ciemnozielony, no i gdzieniegdzie przybija szary, między innymi na nosie, u podnóża skrzydła jednego, osłona silnika też jest w tym kolorze. Jest to charakterystyczne malowanie dla operacji Pustynna Burza, tak więc nie jest to w żadnym stopniu przypadkowe. Tak samo zresztą jak uzbrojenie, do którego przyjdę później. Tak więc malowanie jest bardzo ciekawe, no i myślę, że bardzo interesujące i spodoba się wszystkim fanom tych współczesnych bitew, współczesnych wojen, no wszystkim, którzy zbierają kolekcję Armed Forces od Kobi. Uzupełnieniem tej ciekawej malatury są nadruki, między innymi groźny uśmiech znajdujący się właśnie na wysokości ciężkiego karabinu maszynowego. Te oczy, które również tak groźnie patrzą na przeciwnika. No nie mogło zabraknąć oznaczeń, między innymi tutaj jest to widoczna grafitowa amerykańska gwiazda. Podobna gwiazda znajduje się również na jednym skrzydle tego samolotu. Nie mogło też zabraknąć bardziej prywatnych insygniów, między innymi oznaczeń konkretnej jednostki, w skład w której samolot wchodził. I te znajdują się między innymi na kadłubie z jednej i z drugiej strony, ale również na wysokości stateczników pionowych. No jak już jesteśmy na statecznikach pionowych, to poza oznaczeniami również są numery tego samolotu, czyli EL-186, numery własne, można powiedzieć, że rejestracje charakterystyczne dla tego samolotu oraz inne kolorowe akcenty, biała błyskawica na tym niebieskim tle. Kolejne nadruki również znajdują się z przodu i one prawie że umykają uwadze. Są to m.in. na czarnym tle żółtą farbą wypisane nazwiska załogantów tego samolotu, czyli pilota, ale także obsługi naziemnej. No i nie mogło zabraknąć nadruków na osłonie kabiny pilota. Właśnie tutaj za pomocą zielonej farby i grafitowej farby są wykonane nity na wysokości tej owiewki, a pod otwieraną kabiny pilota znajduje się malutka figurka, ale również znajdują się wskaźniki, manometry, wszystko to, co jest niezbędne do sterowania tak współczesnym i tak zaawansowanym samolotem bojowym. Samolot ma oczywiście chowane podwozie. Podwozie można bez problemu złożyć, wszystkie 3 koła. Tak więc jest to również kolejny ciekawy element, który pozwala eksponować samolot między innymi stojący, ale również na dołączonej specjalnej podstawce ekspozycyjnej, bowiem samolot, który ma złożone podwozie, zawsze prezentuje się lepiej, bo wygląda tak, jakby właśnie gdzieś leciał w przestworzach. Oprócz tego to nie są jedyne ruchome elementy tego samolotu, bo również nasz Thunderbolt ma ruchome stateczniki poziome, znajdujące się w skrzydłach, zarówno tych z jednej i z drugiej strony, jak i z tyłu. Tak więc są to bez wątpienia bardzo ciekawe elementy dołączone do tego zestawu. Nie tylko dobrze opancerzony, ale też bardzo dobrze uzbrojony. Między innymi z przodu znajduje się potężny karabin maszynowy, a właściwie działko, które jest w stanie zniszczyć chyba każdy
czołg, tudzież pojazd pancerny, który pojawi się na polu walki. No a jeżeli to nie wystarcza, to mamy tutaj, pod skrzydłami, zobaczcie, jest pełno bomby, rakiety, kierowane, niekierowane systemy uzbrojenia. Wow, coś naprawdę niesamowitego. Niewiele widzi się tak uzbrojonych samolotów. Tak więc jest to coś naprawdę, naprawdę ciekawego, naprawdę nietypowego. No i myślę, że Thunderbolt zainteresuje wszystkich zainteresowanych współczesną bronią powietrzną i technikami walki z współczesną bronią pancerną, bo właśnie Thunderbolt na przykładzie tych wielu lat swojej służby, bo pamiętajmy, że ona rozpoczęła się już w latach 70., wielokrotnie pokazał, na co go stać. Oczywiście uwadze nie mogą umknąć dwa potężne silniki, które są w dość ciekawym uzbrojeniu. Recenzowałem już wiele samolotów z różnych państw, no i chyba takie rozwiązanie widzę po raz pierwszy, gdzie mniej więcej w tej tylnej części kadłuba mamy zamontowane dwa potężne, wielkie silniki odrzutowe. Zazwyczaj silniki są pociągnięte mniej więcej przez całą długość samolotu, a tutaj mamy takie nietypowe rozwiązanie, które, jak życie pokazało, jest bardzo skuteczne. Same silniki są skonstruowane oczywiście pod względem klockowym w bardzo ciekawy sposób. Są tutaj piękne osłony silnika rozwiązane w bardzo ciekawy sposób. No i oczywiście dwa potężne wyloty powietrza. Tak więc jest to kolejny ciekawy element, bardziej pod względem konstrukcyjnym, bo zarówno klockowym, jak i kiedy myślimy o budownictwie lotniczym, że właśnie zdecydowano się na coś takiego. Oczywiście do samolotu, do całego zestawu dołączona jest specjalna klockowa podstawka ekspozycyjna z przezroczystym trzpieniem, tak więc nasz samolot jeszcze lepiej się prezentuje, jeszcze bardziej wygląda, jakby leciał. No i na podstawce znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego samolotu, czyli jest nazwa A-10 Thunderbolt 2, nazwa własna Warthog. No i oczywiście jest amerykańska flaga, która wskazuje, że ten samolot latał, tudzież lata w siłach powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych. Oczywiście sam samolot można bez problemu zamontować na podstawce, a tak prezentuje się cały zestaw. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.